Serdecznie zapraszam do odcinka 97 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 34. W poprzednim 96 odcinku opowiedziałem o wieży Babel. W tym odcinku opowiem o losach potomka Sema, Teracha i jego rodziny po opuszczeniu miasta Ur. Jak wspomniałem wcześniej, Terachowi, potomkowi Sema, urodzili się trzej synowie: Abram, Nachor i Haran. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Haran zmarł jeszcze za życia ojca i miał syna Lota oraz dwie córki, Milkę i Iskę. Abram poślubił bezpłodną Saraj, a Nachor swoją bratanicę Milkę, czyli kobietę blisko z nim spokrewnioną. W Księdze Rodzaju do rozdziału 17 używane jest imię Abram, oznaczające ojciec wywyższony, i dopiero w kolejnych rozdziałach zmienione zostaje na Abraham, oznaczające ojciec mnóstwa. Według Biblii Terach z synami zamieszkiwał chaldejskie miasto Ur. Chaldejczycy byli starożytnym ludem zachodniosemickim, który na przełomie X i VIII wieku przed naszą erą najechał na obszar Babilonu i stworzył w VII wieku przed naszą erą państwo nowobabilońskie. To właśnie z Chaldejczyków wywodził się Nabuchodonozor II, który pokonał Egipt i dwukrotnie zdobył Jerozolimę w 597 i 587 roku przed naszą erą. Miasto Ur, znajdujące się w południowej Mezopotamii, istniało dużo wcześniej i już w XXI wieku przed naszą erą było stolicą imperium III dynastii, założonej przez sumeryjskiego władcę Ur-Namu. W imperium syryjskim panował wówczas Utuchengalas Uruk i Ur-Namu, pełniący funkcję gubernatora miasta Ur, zbuntował się przeciwko niemu. Po pokonaniu Utuchengala Ur-Namu zdobył również miasto-państwo Lagasz, rządzone przez Namachaniego, i ostatecznie przyjął tytuł króla Sumeru i Akkadu. Król Sumeru Ur-Namu wzniósł wiele monumentalnych budowli, jak ziguraty w miastach Ur i Uruk, czyli wieże świątynne o zmniejszających się schodkowo tarasach. Jednakże jego największym osiągnięciem było spisanie po raz pierwszy w dziejach ludzkości praw w jednym kodeksie, z którego zachowało się do dziś około 30 paragrafów. Bardzo istotny zapis w kodeksie Ur-Namu określał odszkodowanie za poniesione straty w pieniądzu zamiast zasady oko za oko, która zaczęła obowiązywać w późniejszych kodeksach, jak kodeks Lipit-Isztara, sumeryjskiego króla z pierwszej dynastii z Isin, czy Hammurabiego. Hammurabi był królem z pierwszej dynastii babilońskiej, twórcą potęgi państwa starobabilońskiego oraz autorem kodeksu praw. Kodeks Hammurabiego został odkryty w 1902 roku podczas wykopalisk w Suzie, starożytnej stolicy Elamu. Został on wyryty na diorytowej steli, czyli kamiennej płycie, i zawierał 282 artykuły dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Artykuły te zawierały m.in. prawa dotyczące własności ziemi, najmu, własności i sprzedaży niewolników, małżeństwa, dziedziczenia, jak również określały kary za pobicie czy uszkodzenie ciała. Powróćmy do Teracha i jego rodziny. Terach wyruszył z miasta Ur, zabierając ze sobą Abrama, jego żonę Saraj oraz Lota, syna Harana, udając się do kraju Kanaan. Jednakże podróżnicy dotarli tylko do Haranu, gdzie się osiedlili. Terach zmarł w Haranie w wieku 205 lat. W Haranie Bóg objawił się Abramowi i rzekł do niego: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram posłuchał Boga i w wieku 75 lat udał się z żoną Saraj, bratankiem Lotem oraz służbą nabytą w Haranie do Kananu. Z opisu w Księdze Rodzaju wynika, że Abramowi, jak i jego rodzinie, nieźle się powodziło i nie cierpieli biedy. Kiedy Abram z rodziną dotarł do miejscowości Sychem w krainie Kanan, ukazał się jemu Pan i rzekł: Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował w Sychem ołtarz dla Pana, który później przeniósł na wzgórze pomiędzy miejscowościami Betel i Aj. Jednakże w Kanan nastał głód i Abram postanowił wybrać się do Egiptu. Kiedy zbliżyli się do Egiptu, Abram rzekł do żony: Wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu. Zwróćmy uwagę na wyjątkową przebiegłość Abrama, który postanowił ukryć swój związek z Saraj, aby uchronić siebie od ewentualnego niebezpieczeństwa, ale przede wszystkim w celu zdobycia korzyści materialnych. Okazało się, że przebiegłość Abrama opłaciła się sowicie, bo kiedy Egipcjanie zaprowadzili Saraj do Faraona, obdarowali go hojnie. Ujrzawszy ją, dostojnicy Faraona chwalili ją także przed Faraonem. To też zabrano Saraj na dwór Faraona. Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. Jednakże Pan nie ukarał Abrama za oszustwo, ale Faraona. Pan jednak dotknął Faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś, że to moja siostra? Także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz oto twoja żona, zabierz ją i idź. Dał też Faraon rozkaz dworzanom, aby Abrama i jego żonę i cały jego dobytek odprowadzili do granicy. Abram z Saraj i Lotem opuścili Egipt i udali się do Negebu. Czy Abram i jego rodzina cierpieli ubóstwo po opuszczeniu Egiptu? A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Wkrótce wynikła sprzeczka pomiędzy Abramem a Lotem, właśnie z powodu ich bogactwa. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody. Musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Rzekł Abram do Lota: Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Bóg chronił Abrama i jego rodzinę, a oni dzięki jego protekcji i swoim wrodzonym zdolnościom do handlu stali się bogatymi ludźmi.
jak zakończył się spór pomiędzy Abramem i jego bratankiem i jak potoczyły się ich dalsze losy. O tym opowiem w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi.tu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 97, w którym opowiedziałem o Abramie, jego żonie Saraj i bratanku Locie. Serdecznie zapraszam do odcinka 98 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 35.